Czy zdarzyło ci się pokochać kogoś, kto cię zranił, a mimo to nie potrafiłeś odejść? Czy zastanawiałeś się, dlaczego wciąż trafiasz na ludzi, którzy cię nie widzą, nie doceniają, albo ciągle łamią twoje zaufanie? To nie przypadek. Nie przyciągasz ich przez pech ani przez zły los. Przyciągasz ich, bo twoja dusza próbuje ci coś pokazać. To, co boli, nie jest karą. To zaproszenie do zrozumienia siebie. Każdy z nas nosi w sobie niewidzialne wzorce, coś, co Carl Gustav Jung nazwał cieniem. Cień to ta część ciebie, której nie chcesz widzieć. Twoje zranienia, lęki, wstyd, zapomniane pragnienia. Wszystko to, co kiedyś musiałeś schować, żeby przetrwać. Kiedy byłeś dzieckiem, być może nauczyłeś się, że miłość to walka, że musisz zasłużyć na uwagę, że bliskość boli, a cisza jest karą. I choć dorosłeś, te wzorce nadal w tobie żyją. Nieświadomie przyciągasz ludzi, którzy odtwarzają tamte emocje. Nie dlatego, że jesteś ofiarą, ale dlatego, że twoja dusza chce uleczyć to, co niedokończone. Jung mówił, to, co nieuświadomione, kieruje twoim życiem, a ty nazywasz to losem. Kiedy spotykasz kogoś, kto cię rani, często to nie ta osoba jest źródłem bólu. Ona jedynie uruchamia twój wewnętrzny program. To, co cię najbardziej w innych boli, to często odbicie części ciebie, której nie chcesz widzieć. Na przykład, jeśli boisz się odrzucenia, przyciągasz ludzi, którzy cię ignorują. Jeśli czujesz, że nie jesteś wystarczający, trafiasz na tych, którzy ci to potwierdzają. Jeśli chcesz ratować innych, pojawiają się tacy, którzy muszą być ratowani. To nie kara, to lustro. Twoja podświadomość przyciąga doświadczenia, które mają cię obudzić. Dopóki nie zobaczysz w sobie tego, co próbujesz ukryć, życie będzie ci to pokazywać w ludziach, których spotykasz. Jung wierzył, że miłość to nie tylko uczucie, to proces transformacji. Nieprzypadkowo zakochujemy się w ludziach, którzy mają coś, czego nam brakuje. Oni dostarczają nam część naszej nieświadomości. Zakochanie to moment, kiedy widzimy w drugim to, czego nie widzimy w sobie. Ale kiedy mija iluzja, zaczyna się prawdziwa lekcja. To wtedy pojawia się ból, bo osoba, którą pokochaliśmy, zaczyna dotykać naszych ran. I tutaj większość ludzi ucieka. Zmieniamy partnera, zrywamy relacje, szukamy nowego początku, ale wzorzec wraca, bo nie chodzi o drugiego człowieka, chodzi o to, żebyś ty zobaczył siebie w tym, co cię boli. Nie uciekniesz od tego, czego masz się nauczyć. Nie zmienisz wzorca, dopóki nie uznasz, że on jest twój. Ezoteryka mówi, że relacje to umowy dusz. Niektórzy pojawiają się w twoim życiu nie po to, by zostać, ale po to, by cię obudzić. Są jak lustra, które odbijają twoje najgłębsze lekcje. Może ktoś cię zranił, a ty przez to nauczyłeś się stawiać granice. Może ktoś cię odrzucił, a ty odkryłeś, że twoja wartość nie zależy od niczyjego uznania. Może ktoś cię zdradził, a ty w końcu zobaczyłeś, że sam sobie nie byłeś wierny. To nie znaczy, że masz godzić się na krzywdę, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, byś zrozumiał lekcję i nie musiał już jej powtarzać, bo gdy świadomość się pojawia, cykl się kończy. Zauważ schemat. Zapisz 3 relacje, które cię najbardziej zraniły. Co je łączy? Jakie emocje się powtarzają? Smutek? Złość? Poczucie odrzucenia? To nie przypadek. To twój wewnętrzny cień. Nazwij ból. Poczuj, co się w tobie dzieje, gdy myślisz o tych osobach. Nie uciekaj od emocji. One są wiadomością, nie wrogiem. Zmień energię, nie ludzi. Nie musisz zmieniać otoczenia, tylko reakcje. Jeśli zaczniesz wybierać z poziomu świadomości, a nie rany, przyciągniesz innych ludzi. Wybacz dla siebie. Nie po to, by usprawiedliwić ich czyny, ale by uwolnić siebie od ciężaru. Wybaczenie to decyzja. Nie chcę już nieść tej energii dalej. Kiedy nauczysz się kochać siebie naprawdę, przestaniesz przyciągać tych, którzy nie potrafią. Weź głęboki oddech.
Poczuj przestrzeń w klatce piersiowej i powtarzaj za mną powoli, z wiarą. Wybieram relacje, które mnie wzmacniają. Zasługuję na miłość, która jest spokojem. Nie potrzebuję bólu, by czuć się żywy. Uwalniam się od przeszłości. Jestem wystarczający. Moje serce jest bezpieczne, kiedy jestem sobą. Zatrzymaj się na chwilę w ciszy. Poczuj, jak ta energia rośnie w tobie. To nie afirmacja, to twoja nowa rzeczywistość. Jeśli chcesz powtórzyć tę afirmację w skupieniu, znajdziesz jej pełną wersję w osobnym filmie na kanale. Każdy z nas niesie w sobie historię bólu, ale nie musisz już jej powtarzać. Nie przyciągasz cierpienia, bo jesteś zły lub słaby. Przyciągasz to, co jeszcze wymaga twojej miłości, a kiedy ją dasz sobie, nie innym, wszystko się zmienia. Jeśli to, co usłyszałeś, poruszyło cię choć trochę, zostaw komentarz. Jestem gotów przyciągać ludzi, którzy kochają prawdziwie. Zasubskrybuj Kosmiczne Refleksje, by co tydzień wracać do tej przestrzeni spokoju i świadomości. W następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak przestać się wszystkim przejmować metodą Junga. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia w kolejnym filmie.